Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemartu. Witam Was w pierwszym odcinku Q&A-owym. Takie odcinki będą ukazywały się w każdą ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Znajdujemy się na terenie działki, gdzie mamy wybudowany nasz prywatny dom Mezzanine Smart, który służy nam również jako dom pokazowy, który możecie po umówieniu się z nami przyjechać i zobaczyć. A ja, nie przedłużając, zapraszam Was do pierwszego odcinka Q&A-owego. Będę w tych odcinkach opowiadał na 5 Waszych pytań. Przechodzimy do pierwszego pytania. A pierwsze pytanie, mianowicie, słuchajcie, brzmi tak: czy budujemy w całej Polsce? Otóż tak, budujemy w całej Polsce i jako ciekawostkę powiem Wam, że dwie najdalej oddalone od siebie budowy, które mieliśmy przyjemność prowadzić, dzieli ponad 900 km, bo jest to z jednej strony wyspa Wolin nad Szczecinem i z drugiej strony były to Bieszczady. Także zasięg terytorialny jest całkiem spory. Idziemy do pytania numer 2. A drugie pytanie brzmi, ja tutaj mam ściągaweczkę: ile kosztują Wasze domy? No, to jest bardzo dobre pytanie. Nie da się oczywiście na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, że tyle lub tyle, ponieważ to wszystko oczywiście zależy od zakresu, jaki sobie oczywiście na naszej stronie wyklikacie, ale dzięki mega wygodnemu konfiguratorowi, trudne słowo, możecie sobie po prostu tą ceną dowolnie modelować, bo każdy z pakietów jest oddzielnie wyceniony i możecie zobaczyć, że na przykład oddzielnie są wycenione formalności, oddzielnie są wyceniony pakiet fundamenty, oddzielnie elektryka, hydraulika, oddzielnie na przykład obróbki blacharskie, taras czy szambo. Każdy z tych pakietów ma swoją cenę. Klikacie w odpowiednie pakiety, które Was interesują i strona automatycznie Wam po prostu tą cenę wylicza. Także u nas jest pełna transparentność, o wszystkich kosztach wiecie, zanim jeszcze podpiszecie oczywiście umowę. Możecie się zorientować nawet teraz, wchodząc na naszą stronę www.housemart.pl w zakładkę projekty. Wybieracie sobie tam konkretny domek, który Wam się podoba, klikacie w niego lub w napis szczegóły, otwiera Wam się nowa karta, gdzie macie galerię, przeglądacie sobie te projekty i macie też oczywiście ten konfigurator, który po prostu liczy Wam dokładną cenę za ten dom. Idziemy do pytania numer 3. A pytanie numer 3 brzmi mianowicie: ciekawe pytanie. Mam działkę rolną, czy mogę na niej budować domy na zgłoszenie? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy. Oczywiście to zależy, ponieważ jeżeli działka rolna jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i w tym miejscowym planie jest określona jako działka pod po prostu uprawy, to na takiej działce nie możecie nic wybudować. Natomiast jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem, to wówczas, jeżeli chodzi o domki do 35 m2, to nawet bez konieczności uzyskiwania warunków zabudowy na takiej działce możecie wybudować dom rekreacyjny na zgłoszenie, a jeżeli ta powierzchnia przekracza 35 m2, na przykład jest to dom 50 czy 70, to wówczas należy w pierwszej kolejności wystąpić o warunki zabudowy, a po ich uzyskaniu wystąpić ze zgłoszeniem, tudzież uzyskać pozwolenie na budowę. Także o tym, czy możecie na działce rolnej budować, decyduje właśnie miejscowy plan, tudzież warunki zabudowy. Idziemy do pytania 4. A pytanie 4 brzmi: mam działkę budowlaną, czy mogę budować na niej domy na zgłoszenie? To pytanie jest w zasadzie bardzo podobne do tego poprzedniego pytania i tutaj też odpowiedź: to zależy, co rozumiesz przez działkę budowlaną, ponieważ liczy się typ zabudowy i tutaj możesz mieć taką sytuację, że masz działkę budowlaną, na przykład pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, i przy takiej funkcji nie wybudujesz domów rekreacyjnych tą uproszczoną metodą na zgłoszenie, ale możesz wybudować z pełną dokumentacją architektoniczno-budowlaną dom jednorodzinny na pozwolenie na budowę lub na pełne zgłoszenie. Ale nie myl tych dwóch procedur,
bo zgłoszenie uproszczone, które dotyczy domków rekreacyjnych czy budynków gospodarczych, zawiera o wiele mniej potrzebnej dokumentacji, aniżeli to pełne zgłoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Więc tutaj znowuż o tym, jaką procedurą możesz budować, decyduje miejscowy plan lub warunki zabudowy i rodzaj zabudowy, która jest przewidziana na Twojej działce. A dopiero od rodzaju zabudowy, która jest przewidziana na Twojej działce, będzie decydowała, jaką procedurą administracyjną możesz legalizować tą budowę. Ale nie przejmuj się, w tych wszystkich kwestiach pomaga nasza pani architekt, wykonując analizę prawną działki, która właśnie odpowiada na takie pytanie, co i jaką procedurą można na danej działce budować, i zawsze rekomenduję z tej analizy po prostu korzystać, bo to odpowiada na fundamentalne pytanie. Idziemy do ostatniego pytania w naszym dzisiejszym Q&A-owym odcinku i to pytanie brzmi: jestem zdecydowany na budowę z HouseSmart, jaki jest następny krok? No więc sprawa jest prosta, mianowicie musisz wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Kontakt i wypełnić formularz kontaktowy. Wtedy skontaktuję się z Tobą mailowo i napiszę Ci dokładną procedurę, co musisz zrobić, aby taki dom właśnie wybudować. I pokrótce powiem Ci teraz, jak wygląda ta procedura. Po pierwsze, właśnie trzeba zrobić analizę prawną działki, czyli trzeba sprawdzić, czy Twoje plany są możliwe do zrealizowania, i w tym pomoże Ci pani architekt z HouseSmart. Jak już będziemy mieli wykonaną tą analizę, to idziemy do drugiego punktu z naszej procedury zamówienia domu, czyli podpisujemy umowę rezerwacyjną, czyli rezerwujemy termin na budowę domu dla Ciebie. Jak już mamy zarezerwowany termin, Ty masz pewność, że masz wykonawcę, a ja mam pewność, że mam klienta, to przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do formalności. I tutaj będziesz miał do wyboru dwie opcje. Albo my udostępnimy Tobie bezpłatnie naszą dokumentację architektoniczno-budowlaną, albo możesz skorzystać tutaj z usług naszej pani architekt, która za Ciebie poprowadzi wszystkie formalności aż do pełnego zalegalizowania tej budowy. Jak już będziemy w trakcie tych formalności albo już pod ich koniec, to na 3 miesiące przed wejściem na budowę, czyli jeżeli byłbyś na przykład zapisany na czerwiec, to wtedy w marcu podpisujemy umowę na roboty budowlane. To jest czwarty punkt. I piąty punkt, ostatni z tej procedury, to już jest sama fizyczna budowa, która do stanu deweloperskiego trwa około 4 tygodni. Mam nadzieję, że odcinek Q&A-owy Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, a przede wszystkim piszcie w komentarzach paliwo na następne Q&A-owe odcinki, no bo to od Was zależy, ile tych odcinków się po prostu będzie pokazywać. Także piszcie w komentarzach następne pytania. Następny Q&A już w kolejną, ostatnią niedzielę następnego miesiąca. No i tyle. Jeżeli chcecie zarezerwować sobie termin na budowę, piszcie zakładka Kontakt, procedurę Wam wytłumaczyłem. Trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.